Well, thank you very much, Regina. You're a force of nature. Dziękujemy bardzo Reginie, dziękuję Ci, jesteś prawdziwą siłą natury. And Mariusz. Razem z zespołem, with the team. Yeah, with the team, Mariusz and Beate and all your team. Yes. Mariusz i Beata i cały zespół. And yes, I was here, I guess it was 3 years ago, and I walked in, and I didn't have the English version of my slides. There was only the Polish version of my slides. 3 lata temu, kiedy tutaj byłem, przyjechałem i nie było angielskiej wersji moich slajdów, była wyłącznie polska. So I said, give me the slide that has heart to heart. Więc powiedziałem, pokażcie ten slajd, w którym jest serce przy sercu. And I thought, well, maybe I can just say the Polish. And I said, serca to serca. I powiedziałem, może spróbuję powiedzieć to po polsku. No i powiedziałem tak, jak powiedziałem. And I didn't know that meant cheese to cheese. A co, jak sobie uświadomiłem, znaczyło ser do sera. So that's our little joke since then. I to stało się naszym takim żartem. Recovery is cheese to cheese. Wyzdrowienie to po prostu od sera do sera. Regina asked me to summarize what's happened in the United States. Regina poprosiła mnie, żebym podał zwięzłą historię tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. And I told her I'd be non-compliant. A ja powiedziałem, że ja się do tego nie zastosuję. And instead of a grand overview, I zamiast taką nakreślać szeroką perspektywę, I'm going to talk about what people with lived experience have done in the United States. To chciałbym opowiedzieć o tym, czego dokonali ludzie z doświadczeniem kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Because as John Jenkins said, change needs to come from the bottom up. Ponieważ jak John Jenkins powiedział, zmiana musi nastąpić oddolnie. Very few administrators, very few psychiatrists, very few professionals really want to change the system. Bardzo niewielu pracowników administracji, psychiatrów, profesjonalistów chce zmiany. Because to do so would mean sharing power in a new way. Ponieważ przeprowadzenie zmiany równa się oddaniu części władzy. And there is a recent report out by the rapporteur of the UN Mental Health Council. I ostatni raport sprawozdawcy Rady Europy Named Danius Puras. I nazwiskiem Danios Puros From Lithuania. Z Litwy. And he said the problem of mental health is not a chemical imbalance, but is a power imbalance. Problemem służby zdrowia nie jest It's not a chemical imbalance. Nie jest kwestia braku równowagi chemicznej. It's a to power jest imbalance. kwestia braku równowagi sił. So, and I agree. I ja się z tym zgadzam. I'm going to tell you a little bit about my own recovery. Opowiem trochę o moim własnym wyzdrowieniu i odzyskaniu swojego życia. And then a little about the recovery movement in the United States. A potem opowiem o ruchu wyzdrowienia i odzyskania własnego życia w Stanach Zjednoczonych. So, this indicates I'm the CEO of the National Empowerment Center. Tutaj widać, że jestem oficerem wykonawczym Narodowego Centrum Umocnienia. Which is a center for bringing hope and recovery of life to all
all stakeholders in the US and actually in other parts of the world too. A co oznacza, że centrum to ma przynosić nadzieję na wyzdrowienie wszystkim uczestnikom tego procesu w Stanach Zjednoczonych. Next slide. Oh, that's right. I have to change this one, huh? So I'm going to shamelessly promote my book. Bezwstydnie tutaj będę promował swoją książkę. As I spent 10 years writing it. To już 10 lat temu ją It's called Heartbeats of Hope. Heartbeats of Hope. And której tytuł to Puls nadziei. This is an answer to many people's question, how did I recover? I jest to odpowiedź na pytanie wielu ludzi, jak udało mi się wyzdrowieć i odzyskać swoje życie. And honestly, I'm still discovering what has been most important in my own recovery. I ja wciąż odkrywam, co było najważniejsze, jeśli chodzi o moje własne wyzdrowienie. Almost 50 years since I was first diagnosed with schizophrenia. A minęło 50 lat, odkąd pierwszy raz zdiagnozowano u mnie schizofrenię. And actually I have a t-shirt on, but you probably can't see it very far back there, but I can show it to you later. So a lot of our movement has to do with t-shirts. Mam taką podkoszulkę. Wiele osób w naszym ruchu nosi takie podkoszulki. So this t-shirt says Na podkoszulce tej pisze undiagnosing emotional distress. Oddiagnozowywanie emocjonalnego stresu, rozpaczy. And on the back of it says sometimes these problems are not genetic. Sometimes they have to do with trauma, sometimes they have to do with housing, sometimes they have to do with loss, etc., etc. A z tyłu pisze, te problemy czasami mają swoje źródło w problemach z mieszkaniem, czasami mają swoje źródło w traumie, a czasami mają źródło w czymś innym i tak dalej, i tak dalej. So I'll just show you little snapshots of my life. To takie fotki związane z moim życiem. And I don't know if you can pick out which was me there. This is 1953, typical American Gothic, almost I was going to say. Typical American middle class family, very serious. To jest zdjęcie, nie wiem, czy uda się Państwu zauważyć, która z tych postaci to ja, to 1953 rok, standardowa, typowa rodzina z klasy średniej w Stanach, bardzo poważna. You can go back. So I thought I had there's a little thing on here that goes up there, pointer? Don't know? Okay. In any event, the tall gentleman in the back, the one in the middle is my father. Ten wysoki mężczyzna z He was a tyłu doctor. To mój ojciec. He was a doctor. Był lekarzem. This one over here, an uncle of mine, he was a doctor. Ten z boku to wujek, też lekarz. My sister married a doctor. Doctors all around. A moja siostra poślubiła lekarza. No lekarzy wszędzie pełno. And there I am standing at attention. Ja tutaj stoję na baczność. Waiting for orders. Czekam na rozkazy. And the order was, be a doctor. A rozkaz brzmiał, zostań lekarzem. Especially because my older brother didn't follow orders. He was. A szczególnie ze względu na to, że mój brat tego rozkazu nie posłuchał. Casual guy over here. To ten taki zrelaksowany facet z tyłu. I'm not going to be a doctor. Nie, ja nie będę tam lekarzem.
So my early life was led really waiting for instructions. What do I do next? I moje wczesne życie polegało na czekaniu na instrukcje. I co mam dalej zrobić? That left me feeling like that. I to sprawiło, że czułem się tak. It left me feeling cut off, Czułem, że jestem odcięty, suppressed. całkowicie stłamszony. In order to get instructions, you can't listen to your heart. You have to listen to your master's voice. Ponieważ czekając na instrukcje nie słucha się własnego serca, słucha się głosu swojego Pana. I think our country after World War II remained on alert. Wydaje mi się, że nasze państwo jeszcze długo po II wojnie światowej pozostawało w stanie ciągłego alarmu, pobudzenia. And we needed to be on alert. We needed to be on alert, I think, too. Musieliśmy być czujni, to prawda. But it had indirect consequences on many citizens. Ale miało to swoje konsekwencje dla wielu obywateli. So, you see my heart there. It's separated from my head. Jak widać, moje serce tutaj oddzielone jest od mojej głowy. And the expression, I don't know if you can see, is one of anger. I jeżeli widzicie wyraz mojej twarzy, to wyraża on gniew. If you can't experience your heart, you feel angry. Ponieważ jeżeli nie można doświadczać swojego serca, odczuwa się gniew. So, this is another. I find drawings very helpful, by the way. Stwierdziłem, że jointy są bardzo pomocne. Like dreams, if you're wondering what's going on and you're unconscious, often a drawing will help you understand it. Stwierdzam, że rysunki były bardzo pomocne w rozumieniu tego, co się ze mną dzieje. Jeżeli nie wiesz, co ze sobą zrobić, to zawsze warto to narysować. Nie wiesz, co się dzieje. Up here, Dartmouth College, 1969, I was a biochemist. W koledżu w 1969 byłem biochemikiem. I was a believer that all of life could be explained by chemistry. I wydawało mi się, że wszystko, co jest związane z życiem, da się wyjaśnić w kategoriach biochemii. So I was studying dopamine and serotonin. Studiowałem działanie serotoniny, dopaminy. At our National Institute of Mental Health. National Institute of Mental Health. I Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego. And I gave a lecture. Dawałem tam wykłady. And when I finished the lecture, I walked down and a hippie graduate student. I kiedy wyszedłem stamtąd, byłem już szczęśliwym absolwentem. Walks up with a pill of mescaline. Złapałem tabletkę meskaliny. And he said, "Hey man, were you stoned?" You know what that means, stoned? You say. Yes. Hey man, were you There was another stoned? man who walked up to you with this Yeah, pill. yeah. Aha, podszedł do mnie człowiek z tabletką meskaliny i powiedział: "No co, jesteś nawalony? Let's try this purple pill." Spróbuj tej liliowej tableteczki." And the next thing I knew, I was hugging a tree. A w następnej chwili już ściskałem czule drzewo. And I felt that time would last forever. I czułem, że mój czas jest nieskończony, że trwa bez końca. Which was a great relief because up until then I felt I didn't have enough time for anything. I co było, czułem wielką ulgę z tym związaną, ponieważ wcześniej wydawało mi się, że nie mam na nic czasu. Now I didn't literally take my clothes off. No nie rozebrałem się może tak dosłownie, but it was as if I was shedding my suit
Czułem się tak, expectations. jakbym zrzucił z ubranie, jakbym był wolny od oczekiwań. And suddenly I realized where I was standing was connected to all life. I uświadomiłem sobie, że miejsce, w którym stoję, punkt, w którym stoję, jest połączony z całością życia, istnienia. This could be called the beginning of psychosis, Można to nazwać początkiem psychozy, or the beginning of recovering my life. a może był to początek wyzdrowienia, procesu wyzdrowienia i odzyskania przeze mnie mojego życia. And I believe it was the beginning of recovering my life. I w moim przekonaniu był to początek odzyskania przeze mnie mojego życia. But the authorities said it was the beginning of psychosis. Jednakże władze stwierdziły, że to po prostu początek psychozy. And because I didn't want to go to the laboratory anymore, Ponieważ nie chciałem już wchodzić do laboratorium, I was involuntarily hospitalized zostałem przymusowo hospitalizowany and labeled with schizophrenia. i oznaczono mnie metką schizofrenika. I tried modern dance to open up. Próbowałem tańca nowoczesnego, żeby się jakoś otworzyć. But I almost opened up too much too fast. Ale chyba otworzyłem się za bardzo i za szybko. And I was blinded. I oślepiło mnie totalnie. I needed a guide. I needed somebody to say, you're going through a significant life change. Potrzebowałem przewodnika, kogoś, kto by mi powiedział, przechodzisz przez bardzo istotną zmianę w swoim życiu. Our whole society was actually in the late 60s. W zasadzie to całe nasze społeczeństwo w latach 60. przez taką przechodziło. And I can't go into this in detail, but this was a dream, and I'll just briefly share the dream. A tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale chciałbym pokrótce podzielić się pewnym snem. I had been hospitalized 2 times. A byłem hospitalizowany 2 razy. And was in transition to medical school. I właśnie miałem się przenieść do szkoły na Uniwersytet Medyczny. Because I decided while I was in my second hospitalization, ponieważ podczas drugiej hospitalizacji, that I should become a psychiatrist and unlock all the hospitals. Że zostanę psychiatrą i zamknę wszystkie te szpitale. Let everybody out. I wszystkich wypuszczę. Wasn't quite that simple. Nie, okazało się, że to nie takie do końca proste. So I had a dream. Miałem więc sen. Imagine a castle. Wyobraźcie sobie zamek. In the dungeon, w lochu tego zamku, there are 2 young men looking through a microscope. Siedzi 2 młodych mężczyzn wpatrzonych w mikroskopy. Every once in a while they got up and said, I want to leave this dungeon. Co jakiś czas wstawali i mówili, ja chcę wyjść z tego lochu. And they go to their boss, a colonel. I szli do swojego szefa, czy kaprala, czy pułkownika. And they say, let me out. I mówili, wypuść nas. And the colonel says, you can't leave because your brain looks like a gargoyle. A on odpowiadał, nie możecie wyjść, bo wasz mózg wygląda jak gargoyle. Gargulec. Gargoyles. Ah, okay. I could understand that almost. I drew it like this. I narysowałem to w ten sposób. Years later. Wiele lat później. A lieutenant comes and does independent research. Porucznik przychodzi on the young men. I bada tych młodych ludzi. And finds out that their brains are fine. I stwierdza, że ich mózgom niczego nie brakuje. They just look through a microscope too long.
Za długo po prostu wpatrywali się w mikroskop. And they had a blind spot. I mieli taką ślepą plamkę. But the blind spot healed. Ale ta ślepa plamka uległa wyleczeniu. So they go to the colonel. Idą więc do pułkownika. They give the new evidence. Podają nowe dowody. Evidence-based practice. I mają space practice. And he said, no. Your brain looks like this. A on na to nie, ależ skąd? Wasze mózgi właśnie tak wyglądają. This aging parchment that he pulls out from the ancient times. I wyciąga jakiś zapleśniały stary pergamin. So they push him aside and they leave. Ale oni odpychają go razem z tym dokumentem i wychodzą. And that was a very important stage in my recovery, where I then decided I was whole and I was healthy. I to był bardzo ważny etap, ten sen w moim procesie wyzdrowienia, ponieważ zadecydowałem, że ja jestem w jednym kawałku, jestem zdrowy. And that was the beginning of my understanding that there is really no such thing as mental illness. I wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że nie ma czegoś takiego jak choroba psychiczna. But there is trauma. Ale jest trauma. Several years later, I was meditating. Kilka lat później medytowałem. And I recommend it, by the way. A tak w ogóle to polecam. It's now, in the US, it's now called mindfulness because meditation didn't go over so well. Ale nie, w Stanach Zjednoczonych jakoś medytacja się nie rozpowszechniła, więc zamiast tego teraz mamy mindfulness. I said to myself, that gargoyle, that parchment with that gargoyle, that looks familiar. I uświadomiłem sobie, że ten dokument, ten pergamin z gargulcem widocznym, I've seen that before. To było w jakiś sposób znajome, już gdzieś go widziałem. Now, I don't know if you all, when you look at this, do you see something behind that angry-looking monster? Czy widzicie coś z tyłu za tym rozwścieczonym potworem? Map of the world. Tak, to mapa świata. Map of the world. I think Poland's there. Polska chyba też tam jest. This doesn't go over well in Australia, by the way. A to narysowałem w Australii. Tak. It's not there. A jej tam nie ma. I thought, that map, it was in my fifth grade history. I uświadomiłem sobie, że ta mapa była w moim atlasie z historii z 5. klasy. How are we doing on time? How much time do I have? 1:15. How much time? Anyone know how much time I have? Ile mamy czasu jeszcze? 1:15. When did I start? Kiedy zacząłem? When did we start? Do you know when we started? Jeszcze godzina? I should have a watch. Huh? Half hour. I have a half hour. Oh, okay. Fifth grade history. Oh my gosh, fifth grade history class. And I remembered my fifth grade history teacher. I wtedy uświadomiłem sobie, 5. klasa. I przypomniałem sobie nauczyciela z 5. klasy, nauczyciela historii. He used to take me down to the basement. Który zaprowadzał mnie do piwnicy. And the basement was called the dungeon. Którą nazywaliśmy lochem. And he sexually abused me. I tam nadużywał mnie seksualnie. And many other young boys. I wielu innych młodych chłopców. And I didn't discover that until after my second hospitalization. I nie uświadomiłem tego sobie do chwili mojej drugiej hospitalizacji. I would say you can presume most people that have serious psychological challenges probably have had abuse. Powiedziałbym, że większość osób, które doświadcza poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym, w jakiś sposób zetknęło się z nadużyciem. And the research supports this. I badania wspierają to twierdzenie.
but it's usually kept secret. Ale na ogół jest to jakoś utrzymane w tajemnicy. But we're now learning that it's happens very widespread with young boys as well as young girls. Ale wiadomo już, że dzieje się to bardzo często. Jest to powszechne zarówno w przypadku młodych chłopców, jak i małych dziewczynek. It is hard to talk about. Trudno się o tym mówi. I even today, many years later, feel some shame. I nawet teraz, wiele lat później, czuję wstyd mówiąc o tym. Was it my fault? Czy to była moja wina? Did I have some difficulty that drew me to this teacher? Czy miałem jakąś trudność, która popchnęła mnie w kierunku tego nauczyciela? Mostly I feel angry though. Ale przede wszystkim czuję gniew. Angry not only at the teacher but at my parents. Czuję gniew nie tylko w stosunku do samego nauczyciela, ale również moich rodziców. When I told them about it later, they said it couldn't have been that bad because you didn't complain. Powiedzieli, kiedy później, wiele lat później powiedziałem im o tym, stwierdzili, nie mogło być tak źle, boś się nie skarżył. Well, I had to overcome the fear that created. A musiałem przezwyciężyć lęk, który wytworzył się we mnie na skutek tego doświadczenia. The fear that led to terror. Ten lęk prowadził do grozy. And I basically was walking around in a fight, flight, freeze. I ja chodziłem z takim imperatywem walcz, prawda, walcz, uciekaj, And freeze. Zastygnij. And I ended up, each time I was hospitalized, frozen. I za każdym razem, kiedy mnie hospitalizowano, to ja byłem właśnie zastygły. It was called catatonia. I nazywało się to katatonią. But basically, it was terror. Ale tak naprawdę to był po prostu stan grozy. When I was in that terror, kiedy znajdowałem się w tym stanie, the doctors couldn't reach me. Lekarze nie mogli w żaden sposób do mnie dotrzeć. The medication never touched me. A leki nie działały. But I was reached. How do you think I was reached? Jak myślicie, co do mnie dotarło? Any ideas? Jakieś pomysły? Love. And only was another human heart that could reach Tylko me. inne ludzkie serce mogło do mnie dotrzeć. And I think when people are in what's called psychosis and is often terror, I często, kiedy ludzie znajdują się w stanie psychozy, czyli tak naprawdę grozy, you withdraw into your own world to a point of safety. Wycofują się w swój własny świat, żeby osiągnąć poczucie bezpieczeństwa. But at times you can't get out on your own. Ale potem nie umieją z tego świata wyjść. And then only a human heart can reach you. I wtedy tylko ludzkie serce może do ciebie dotrzeć. Not an average heart. Nie zwykłe serce, przeciętne. A very open heart. Ale serce bardzo otwarte. A very authentic heart. Bardzo autentyczne i szczere. Do you think it's people with more clinical training or less clinical training that are able to reach you? Jak myślicie, czy ludzie z większym wyższym wykształceniem medycznym, czy raczej z mniejszą jego ilością mają takie serca? Less. It's less. It's true. Mniejszym. It's true. It was the least trained, formally trained mental health workers, young men, maybe 18, 19 years old. They reached me.
To właśnie ci z najmniejszym wykształceniem, ci najmłodsi pracownicy z służby zdrowia psychicznego, tacy po 18-19 lat, oni otwarli dla mnie serce i dosięgnęli mnie. Mostly non-verbally. I to nie w sposób werbalny, By facial gesture, jedynie wyrazem twarzy, by body posture, postawą ciała, by tone of voice. tonem głosu. They showed they cared. Okazywali, że im zależy na mnie. No questions, Nie zadawali mi pytań. just sharing. Po prostu dzielili się. Made it possible for me to return to the land of the living. I umożliwili mi powrót do krainy żywych. Ever since then, I've thought we should find a way to remind people how to be human. I od tego momentu zacząłem się zastanawiać nad tym, że musi być sposób, żeby przypomnieć ludziom, że są istotami ludzkimi. And as a result of these lived experiences, we've developed an approach called emotional CPR. I na podstawie tych płynących z życia doświadczeń sformułowaliśmy podejście, które nazywamy emocjonalną resuscytacją, reanimacją. My hope and my dream is that one day everyone will learn it. Moją nadzieją i moim marzeniem jest, aby każdy nauczył się pewnego dnia, And it will prevent what we call mental illness. tego podejścia i dzięki temu zapobiegniemy w ogóle chorobom psychicznym. We'll still need housing, we'll still need jobs, but I feel what's particularly missing is the capacity to be with people when they're very upset. Potrzebujemy mieszkań, potrzebujemy wielu innych rzeczy, ale największą potrzebą jest możliwość bycia z ludźmi, kiedy nie są w najlepszym stanie. And this is for anyone to help anyone when they're in distress. I tutaj każdy może pomóc każdemu, kto znajduje się w trudnym momencie. And they're just a few simple phrases that we've got it down to. I to się sprowadza do kilku prostych stwierdzeń. But we also have a 2-day experience that a few people here may have an opportunity to do. 2 days. Ale również mamy dwudniowe doświadczenie. But for those of you that can't make it, I'll give you the 6 little phrases that we repeat. Będzie to też okazja przez 2 dni zapoznać się głębiej z tymi ideami, ale dla tych, którzy nie są w stanie poświęcić kolejnych 2 dni, mam tutaj 6 prostych stwierdzeń. That was very long. I know, you said it takes longer, yeah. That's okay. If you're with somebody just trying to communicate, it's good for just general communication too. Jeżeli jest się z kimś, to ważne jest, żeby się komunikować, żeby była pomiędzy tymi osobami wymiana. It's particularly good with men trying to communicate with women. Szczególnie tutaj ma to zastosowanie w przypadku mężczyzn, którzy usiłują się skomunikować z kobietami. Not easy. The first, share feelings first. Po pierwsze, najpierw mów o swoich uczuciach. Very hard for most men. I to dla wielu mężczyzn jest niezwykle trudne. But becoming more difficult for everyone. Could you repeat? The last sentence. The last sentence, could you repeat? Oh, becoming more difficult for everyone. Ale staje się to coraz trudniejsze dla wszystkich. You feel the feelings and you share the feelings. Odczuwamy, doznajemy uczuć i dzielimy się nimi. But just try to be with the person, don't try to fix them. Ale postarajmy się być z osobą, zamiast ją naprawiać.
again, not to pick on us guys, Nie czepiając się tutaj nas, mężczyzn, but when we're with a woman and she says she's in distress, kiedy jest what? You lost your what? Voice. A kiedy jesteśmy z kobietą, która twierdzi, że źle się czuje i jest w rozpaczy, a guy typically says, "Why don't you try this? Why don't you try breathing? Why don't you try running?" facet mówi, no, to może Away. spróbujesz tego, oddychaj, pobiegaj, zrób coś. And inevitably, and I've learned this a lot at home with my own wife, I to jest nieuniknione, nauczyłem się już tego w kontakcie z własną żoną. she might say, "I just wanted to share it. I didn't want you to solve it." Ona mówi, ale ja tylko chciałam podzielić się tymi uczuciami. Ja nie chcę, żebyś tutaj jakieś rozwiązania mi proponował. It's a big barrier in communication. Jest to ogromna bariera dla komunikacji. But if you can just be and not do, Jeżeli postaramy się być, a nie robić i wykonywać, then you can explore the unknown together. to wtedy można razem poznawać to, co jest nieznane. Really? No, doprawdy. Really? And you then can discover that you each have the power to heal inside. I wtedy odkrywa się, że dociera się do uzdrawiającej mocy, która tkwi wewnątrz nas. And you feel more alive. You both can feel more alive, more capable, more empowered. I wtedy obydwoje poczujecie się bardziej żywi, ożywieni i zdolni do większej ilości rzeczy. So here's my empowered family. To moja umocniona rodzina. Just a couple years ago, Kilka lat temu. next to me is my sister-in-law. This is my older daughter. Tu moja szwagierka, starsza córka. She unfortunately for us lives in Berlin. Niestety mieszka w Berlinie. She was a professional soccer player and she now organizes soccer players. Ponieważ kiedyś była graczem w piłkę nożną, a teraz organizuje takie imprezy. And my younger daughter lives in Los Angeles. Moja młodsza córka mieszka w Los Angeles. And she does art Zajmuje się sztuką, and also reconstructs houses. a także rekonstrukcją domów, renowacją domów. And this is my wife, and she's epidemiologist, and she's also the person that always reminds me to brush my hair. To jest osoba, która oprócz tego, że jest pulmonologiem, czesze mi włosy. She wasn't along, so I didn't brush my hair. Tak, dba o mnie. She's very, very subtle about support. I jej wsparcie jest bardzo subtelne. The first day of my psychiatric residency, I didn't know how frightened I was. Pierwszego dnia, kiedy zacząłem pracować jako lekarz rezydent na oddziale psychiatrycznym, nawet sam nie wiedziałem, jak bardzo się boję. That's a lot, yeah. Just 2 years before that, I had been myself a psychiatric patient. Ponieważ zaledwie 2 lata wcześniej sam byłem pacjentem psychiatrycznym. And then I was going to be the doctor. A teraz ja miałem być lekarzem. But I didn't know my heart. Nie wiedziałem sam, co czuję w sercu. But she did. Ale ona wiedziała. She said, shall I walk with you the 5 blocks to the hospital for your first day? A może cię odprowadzę te 5 przecznic do szpitala w ten pierwszy dzień, co? And at first I was like, I'm a man. I don't need that. Pierwsze co powiedziałem, nie no, jestem facet, no nie potrzeba mi tego. She was gently persistent. A ona delikatnie nalegała. And she walked with me. Poszła ze mną. Thank heavens. I dzięki Bogu. As I got there, I was
Bo kiedy już tam doszedłem, to I'm now the doctor. nie jestem żadnym lekarzem. And I've ever since then had a struggle between being the doctor and the person with a history of lived experience. I zawsze od tej pory było we mnie takie rozdwojenie pomiędzy rolą lekarza a osobą, która sama ma doświadczenie choroby psychicznej. I was partly saved by our consumer, survivor, user movement. A częściowo uratował mnie boom, który zapanował na ruch i doświadczenia osób, które mają kontakt czy doświadczenie kryzysu psychicznego, które są osobami korzystającymi z usług służby zdrowia psychicznego. All I said was I was saved by the movement. Yeah. I know it takes longer in Polish. So I'm going to give you a quick history of our consumer movement. Więc podam teraz krótką historię naszego ruchu użytkowników, osób korzystających z usług służby zdrowia psychicznego. But I first want to quote the rapporteur of the UN Human Rights Council, this Danius Paris. Chciałbym tutaj przede wszystkim jednak zacytować raport specjalnego sprawozdawcy Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Unfortunately, I didn't get this in time for a translation up here, so... Nie przekazałem tego na czas do przetłumaczenia, więc tutaj będziemy jechać. Yeah, Monica's going to translate. Więc Monika tłumaczy. I'll say it though in English, I don't know. The effective realization of the right to health requires participation of everyone. Efektywna realizacja prawa do zdrowia wymaga uczestnictwa każdego. It's important to facilitate the empowerment of individuals. Ważne jest, żeby wspierać umocnienie i samostanowienie jednostek. Through support of self-advocacy initiatives. Poprzez wspieranie inicjatyw rzecznictwa osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Peer support networks. Sieci wsparcia ekspertów przez doświadczenie. Trialogues. Have you heard of trialogues? Trójstronny dialog. Yeah? Dialog. Several different groups. Parents, professionals, peers. Rozmowy pomiędzy kilkoma różnymi grupami, czyli rodzicami, ekspertami przez doświadczenie i rodzinami. Okay. So this was music to our ears in our consumer survivor movement. Więc dla naszego ruchu ekspertów przez doświadczenie i osób ocalonych z usług zdrowia psychicznego była to prawdziwa muzyka dla uszu. Because this is what we've been doing for 50 years. Bo zajmujemy się tym właśnie od 50 lat. For some reason, although we have a lot of problems in the U.S., when we have a unique, fairly unique tradition of just getting together and trying to solve them. Chociaż jak wiadomo, mamy wiele problemów w Stanach Zjednoczonych, istotną cechą, którą mamy, jest zdolność do gromadzenia się w celu rozwiązywania tych problemów. We don't wait to get authorization. Nie czekamy tutaj, żeby ktoś nas autoryzował czy uprawniał. We say there's a problem here. Mówimy, jest problem. The system is killing us. Ten system nas zabija. So we have to change it. No to trzeba go zmienić. And recovery didn't come from professionals. I wyzdrowienie nie pochodziło, podejście oparte na wyzdrowieniu nie pochodziło od profesjonalistów. Yeah, recovery of life. This term recovery is in evolution. No tak, chodzi tutaj o termin wyzdrowienie, recovery, który jest bardzo wieloznaczne w angielskim i oznacza zarówno wyzdrowienie, jak i odzyskanie na powrót swojego życia. I jest to termin w polskim języku w ewolucji. Yeah.
So, Dr. Ron Manderscheid in the U.S. Has given this quotation. I dr Ron Manderscheid ze Stanów Zjednoczonych tutaj swój cytat nam udostępnił. The most important developments of the U.S. mental health system in the last 30 years have been through the efforts of persons with lived experience. Najważniejsze etapy rozwoju w systemie zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 30 lat nastąpiły poprzez wysiłki osób z doświadczeniem. Especially the establishment of recovery of life and empowerment as unifying values. Szczególnie odzyskanie własnego życia i umocnienie jako wartości jednoczące. And to implement recovery, we have to be involved intimately in services, training, evaluation, policy. I musimy być cały czas zaangażowani w wprowadzanie i ocenę tych wszystkich kroków, żeby móc uzyskać zmianę. And tomorrow I'll go into the details of these changes. Jutro będę mówił o szczegółach tych zmian. Just today, I want to show the development of the movement. Dzisiaj pokażę tylko ścieżkę rozwoju tego ruchu. Because in order to participate in change, Aby móc uczestniczyć w zmianie, we had to evolve as human beings musimy się zaangażować jako ludzkie istoty, to heal from the trauma. musimy ewoluować tak, żeby doznać uzdrowienia z traumy And become actors in the social change. i musimy stać się tymi, którzy efektywnie wpływają na zmianę społeczną. So this was a period of civil rights, and it affected the civil rights of people labeled with mental illness. I ta zmiana obejmuje prawa obywatelskie, które są częścią naszej kultury. Once the hospitals started to close down, we got together and found our collective voice. Kiedy szpitale zaczęto zamykać, zaczęliśmy się gromadzić i znaleźliśmy swój własny, wspólny głos. I'll show you a few of the pioneers of our movement. Pokażę tutaj kilku pionierów naszego ruchu. Many were bigger than life. I niektórzy z nich wykraczali poza wszelkie ramy czy normy. He was very big. A ten tutaj był niesamowity. Howie the harp. Howie harmonika. Harmonica. Well, it was Howie the harp. Not harmonica. He had a cane, and he'd come to a meeting and he'd lift up his cane in the air. Chodził o lasce i kiedy przychodził na spotkanie, unosił tą laskę w górę. And he'd say, "I'm raising Cain." I mówił, podnoszę laskę. You have that expression in Polish? Raising Cain? No? You don't have it. Have to explain it. Oh, raising Cain means causing a ruckus. To znaczy wkładam kij w mrowisko. And he said, he asserted the pride of people with labels of mental illness, that we really have a great deal to offer to society. I on zaczął promować dumę ludzi, którzy zostali naznaczeni etykietką szaleństwa, mówiąc, my mamy naprawdę wiele do zaoferowania. How are we doing on time? Ile czasu mamy? 10 minutes, okay. We engaged in activism. Podejmowaliśmy aktywność społeczną. I recommend
annual conference of run by people with lived experience. Very important. The second point. Like that, yeah. Polecam tutaj szczególnie uwadze tą konferencję, doroczną konferencję na temat praw człowieka z 1973 roku, która była organizowana przez osoby z doświadczeniem. The government did not fund that. I rząd w żaden sposób nie przyczynił się finansowo do jej organizacji. John Jacobs said that it's civil society where much change occurs. Jenkins powiedział, że zmiana następuje poprzez społeczeństwo obywatelskie. It's difficult for the government to fund significant social change. I bardzo trudno jest rządowi finansowo wspierać istotne zmiany społeczne. Because the government is run by people that have a stake in not changing. Ponieważ władze złożone są z ludzi, w których interesie jest, żeby zmiany nie następowały. We had a Madness Network News. Mieliśmy także was it a journal or It was a newspaper. to była gazeta. Yeah. Madness Network News, czyli wiadomości sieci szaleńców. And my mentor, Judy Chamberlain, wrote a book called On Our Own. Napisała książkę samemu, On Their Own. Here she is. Oto ona. The late Judy Chamberlain. Niestety już nie żyje. The subtitle, Ex-Patient Controlled Alternatives to the Mental Health System. Sami, czyli kontrolowane przez byłych pacjentów alternatywy dla systemu zdrowia psychicznego. What's happening there to our computer? I don't know, it's running into trouble. Okay. Here's a picture of Madness Network News. A tutaj mamy okładkę naszej gazety. And I used to read that in the 70s. W latach 70. czytywałem ją. And I discovered a group in Boston called the Mental Patient Liberation Front. I odkryłem grupę działającą w Bostonie, która nazywała się Federacyjny Front Federation Front of Mental Health. Mental Patient Liberation Front. Pacjentów służby zdrowia psychicznego. And I tried to join. Próbowałem do nich dołączyć. But they said I could only be a friend because I was in psychiatric training. Ale powiedzieli mi, że mogę być tylko zaprzyjaźniony, ponieważ ja tutaj się szkolę na psychiatrę. They said you can come as a ex-patient, nawet jako były pacjent, but not as a psychiatrist. A to możesz być z nami jako były pacjent, ale nie jako psychiatra. Cut in half, yeah. Tylko tak na połowę. So they made friends of Mental Patient Liberation Front for me. Friends of. Więc czynili... Friends of. No. Yeah. What? Friends. Friends of. Yeah. So zaprzyjaźniali się tylko z takimi. There's another leader, incredible writer and thinker and speaker, Leonard Frank. He died just recently at age 82. A ostatnio w wieku lat 82 zmarł Leonard Frank, który również był jednym z przywódców tego ruchu. He was the editor of Madness Network News. I był redaktorem tej gazety Madness Network News. He was hospitalized because he became a vegetarian and wouldn't cut his beard. Był hospitalizowany z tego względu, że przeszedł na wegetarianizm i nie chciał przycinać brody. And he was given electroshock treatments until he agreed to let them cut his beard. I poddano go elektrowstrząsom do chwili, kiedy zgodził się, żeby przycięto mu brodę.
As soon as he got out, he grew that beard again I kiedy go tylko wypuścili, zapuścił brodę na nowo. and never cut it, as far as I już I could tell. więcej jej nie obciął. And he wrote again and again about the hazards of electroshock treatment. I pisał wielokrotnie na temat ryzyka związanego z terapią elektrowstrząsową. And it remains just as dangerous today as it was then. I ona pozostaje równie niebezpieczna dzisiaj, jak była niebezpieczna wtedy. Here's another early leader. To kolejna liderka wczesnego ruchu. She was also an artist. Była również artystką. I'm going to fast forward a little bit to. Przejdę nieco szybciej. Oh, there's this. Luckily, one of these people's still alive. You might get the idea that they're all past. I realize this is an older leaders. Teraz sobie uświadamiam, że nie wszyscy ci ludzie żyją i to są tacy już starsi liderzy ruchu. So we have to develop new leaders. Musimy wyłonić nowych liderów. Here we have finding our voice training. I tutaj mamy trening znajdowaniu własnego głosu, Which I recommend for Poland. Który polecam Polsce. Or for any country early in their advocacy. I każdemu państwu, które dopiero początkuje w rzecznictwie osób z problemami psychicznymi. This is one of the classes. And if you go to the next. To jest Keep going. jedne z zajęć It's not on this one. Never got to that one. Okay. Well, tomorrow we'll talk about how you find your voice. Jutro będziemy mówić o tym, jak znaleźć ten własny głos. And it's a little hard to translate because it involves a lot of P's, the letter P in English. No, it doesn't have it. That's okay. Tomorrow we'll have Dobrze, it. to jest tutaj wykres, Something to look forward to. który zawiera bardzo dużo liter P. Come tomorrow. Ponieważ to jest 12P, ja nie jestem w stanie tego przetłumaczyć w formie 12P. But the most essential step we've discovered in becoming a passionate advocate Więc najistotniejszą rzeczą, jaką odkryliśmy w zakresie tego, żeby zostać takim pełnym pasji rzecznikiem, is to transform your anger into passion. To przekształcenie własnego gniewu w pasję, w zapał. And that's done in a group. I to następuje w grupie. Very hard to do individually. Bardzo trudno uzyskać to w sposób indywidualny. So we'll talk more about that tomorrow. Ale więcej będziemy na ten temat mówić jutro.